początku muszę przyznać, że mały włos na filmem wcale by nie powstał. Nakręciłem go już ponad 2 miesiące temu podczas trwających restrykcji. I o ile podczas tej sesji bardzo miło spędziłem czas, to jak sami zaraz zobaczycie, w samym filmie niewiele tak naprawdę się dzieje. Na dodatek, po powrocie do domu nie byłem przekonany także do zdjęć z tego wypadu. Wszystko razem przyczyniło się do braku motywacji, żeby ten film poskładać, a zdjęcia zedytować. Jednak z biegiem czasu, im dłużej patrzyłem na zdjęcia, tym bardziej mi się podobały. Ostatecznie więc z pomocą kilku osób pytających o kolejny odcinek, za co ogromnie dziękuję, postanowiłem, że film dokończę i opublikuję. Zapraszam więc na ten krótki seans i dajcie znać, co sądzicie o zdjęciach. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wybrałem się do lokalnego parku. Restrykcje wciąż takie, jakie były. Więcej niż 7-8 km poza centrum nie można wyjechać, więc niestety realia takie jakie są. Nie wiedziałem, co zastanę. Wiedziałem, że jest drobny wodospad, więc postanowiłem tutaj przyjść na pierwszym miejscu. I miałem dylemat na początku, założyć buty, czy zwykłe buty, czy założyć gumowce. Pomyślałem, czy nie będę w takiej temperaturze brodził w wodzie, ale jednak zmieniłem zdanie. Zaraz polecę szybko do samochodu, założę gumowce i pobrodzę troszkę tutaj, gdzie jest odrobina lodu na pierwszy plan. I prawdopodobnie na drugą stronę rzeki. Zobaczę, jak to wygląda z drugiej strony. Jak to wygląda. Tutaj tędy zamierzam przejść, spróbować jakieś zdjęcia z tamtej strony przez tą taflę lodu i pobrodzić odrobinę tutaj. Ok, gumiaki są założone. Pójdę na dół, zobaczyć, czy znajdę jakąś kompozycję. Jak nie, to polecę na drugą stronę. Może uda coś się ustrzelić. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, szybka zmiana planów, może nie taka szybka, bo zajął mi wieczny, żeby znaleźć jakąś kompozycję. Prawdopodobnie staram się na siłę użyć zbyt szerokiego obiektywu. Wodospad jest troszkę za daleko, wszystko jest rozciągnięte i niewiele z tego wychodzi. Przerzucę się teraz, szybka kawa na rozjaśnienie umysłu. Przerzucę się na długi obiektyw i popróbujemy troszkę inne rzeczy. Może trochę zbliżenia i węższy kąt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kawa chyba pomogła troszkę. Przerzuciłem się na dłuższy obiektyw i próbuję porobić takie szczegóły, wycinki, trochę bardziej abstrakcyjne ujęcia. I jedno zdjęcie przynajmniej mam, tak mi się wydaje. Fajnie wyszło. Próbuję złapać, nie wiem, czy to widać, nie wiem, co widać. Próbuję złapać, tam jest taki oblodzona gałąź razem z całym tym lodem, wszystkimi soplami. W długiej ekspozycji próbuję to złapać, kontrast tej rozmazanej i rozmytej wody i tych ostrych sopli. Na aparacie wygląda fajnie, więc zobaczymy jak po obróbce. Więc myślę, że pójdę tą drogą dzisiaj na szerokie ujęcia, coś nie mam weny i popróbujemy. Długość naświetlania miałem, ile miałem? 1,5 minuty.
przysłona różnie, poprawiałem od 4,5 do 7, nie ma większego znaczenia, jeśli główny obiekt jest ostry, reszta i tak się rozmaże w drugiej ekspozycji. I tyle, pochodzę dookoła, zobaczymy co uda się jeszcze złapać. Na koniec wycieczki postanowiłem dodać jeszcze jedną panoramę. Bo co to byłoby za wyjście bez chociaż jednego szerokiego obrazka? To by było na tyle prawdopodobnie dzisiaj. Na pewno dzisiaj. Muszę przyznać, że zdjęcia, z którymi zakończyłem dzień, są zupełnie inne niż te, które planowałem zrobić. Myślałem szeroki kąt, coś na pierwszym planie ciekawego, jakiś lód, zamrożona woda, czyli lód. Z tyłu wodospad, ale wszystko to jakoś nie grało. Jak byłem na miejscu, za szeroki kąt. Wszystko było za daleko, po prostu nie umiałem znaleźć kompozycji. Przerzuciłem się na długi obiektyw. Zdjęcia już pewnie widzieliście. Coraz bardziej ostatnio zauważam, że w kierunku takich zdjęć kieruję swoją uwagę. Więc dzień jak najbardziej udany. Park, pierwszy raz byłem w tym parku i muszę przyznać, że na pewno wrócę. Wygląda, że dużo rzeczy tu jest do eksplorowania i fajnie wygląda. Co jeszcze mogę powiedzieć? To chyba tyle. Będę śmigał do domu i za jakiś czas zobaczymy się ponownie. Jak wam się podobało, wciśnijcie te tam kciuki na dole. Jak nie, nie wciskajcie. Do zobaczenia następnym razem. Hej.